Witam Was w kolejnym odcinku. Jedziemy dzisiaj ostatni trening przed Mistrzostwami Świata. Ja zrobię dwie ostatnie konkurencje, na których mi najbardziej zależy. Najbardziej mi zależy, żeby wejść do finału. To jest głównie mój cel. Konkurencje finałowe niestety kompletnie mi nie leżą. Gdybym wiedział, jakie konkurencje będą, prawdopodobnie bym się nie zgodził na ten wyjazd. Lecz zgodziłem się na wyjazd, kupili już mi bilet. W grupie mam dość silnych zawodników, naprawdę mocnych. Shea Flowers, Ryan O'Neill, on jest z RPA, nowy zawodnik, bardzo silny, młody. Evan Stana, Lucas Hatton, bardzo silny zawodnik z Ameryki. I kogo jeszcze? A ja. No i ty. No i 5 zawodników, 2 wchodzi do finału, także będą to trudne zawody. Moim celem jest wejście do finału. Za chwilę może opowiem też o zawodach moich poprzednich, które odbyłem zawody w Rosji. Tam się udało wygrać, więc... Своему доктору по состоянию мышц. Профессиональная работа. Да, это круто. Gdyby te konkurencje z Rosji teraz przepisać na Mistrzostwa Świata, jestem przekonany, że byłbym top 3. Więc w top 3 nawet finałowej klasyfikacji ogółem. Już mówię szlapy trafię, nie? Głową uderzyłeś? No gdzieś ty wiesz, zobaczyłem gdzieś w bok i prosto tutaj w oko, nie? Już... No, tak jak gwiazdki Jeszcze chwilę to wygiął na kolanie, ale opanowałem się. Koszulki na kiliszkowski.com. O, te gripy są fajne akurat. Jest koszulka grip, porządny grip. Kuba dzisiaj rehab. Kuba dzisiaj. Ma problem to z kolanem. Zasławiamy, co się tam z kolanem stanęło. No i Kuba teraz ciśnie siedząc, ale to dobrze, siedząc. Siedząc, jak na kiblu. Siedząc się dobrze robi, nie? Ty masz doświadczenie na siedzeniu. Się człowiek nie narobi. Oni lubią łapać i rzucać. Może ty coś, Ola, powiesz o tych zawodach, co były w Rosji? Ja nie byłam, ja się nie będę wypowiadać. Ty nie byłaś tam, tak? Nie. Sam kieliszek był. Tak, my byliśmy w domu na święta. Mocno Mateusz! Mocno! Mocno! Tak, dawaj! Dawaj! Dalej! Mocno! Mocno! Tak jest! Mocno przełóż! Tak! Mocno! Wreszcie, tak! Mocno! Tak jest, o to chodzi. Dawaj jeszcze raz. Ostatnie powtórzenie. O kurczę. Ty dzisiaj jako pomoc, tak? No i robię sobie górę, to co mogę. Bo niestety miałeś złą passę miałeś. No, delikatnie mówiąc. No na ostatnim filmiku, co był nagrywany, no to mówiliśmy o tym, że dostałem zaproszenie na Strongman Champions League. Pojechałem, no i niestety po 3 konkurencjach się wycofałem, bo przy tirze niestety w połowie drogi poczułem, że łydka strzeliła. Potem nie chciałem odpuścić, poszedłem do belki, do 140 kg, mimo tego, że nie mogłem się wspiąć na palce. Udało się rozgrzać całkiem lekko. No a niestety przy 150 już podczas zawodów coś poczułem w kolanie. Kiedyś już miałem zerwanego ACL-a i tam różne inne uszkodzenia. Wyszło, że jest brzuchaty łydki naderwany, ale na szczęście tylko mięsień. No a kolano został ściągnięty płyn. Może nie będzie źle, no szkoda, bo konkurencje były idealne pode mnie. Dobra, teraz będziemy jechać z workami, to ten ma prawie 160, ten worek duży. Cholernie trudno jest go wrzucić, bo jest bardzo długi tutaj, bardzo ciężko, objętościowo duży, wypchany jest ten worek. W samym kolorze widać, że jest groźny. Nie chodzi o kolor, ale chodzi po prostu o to, że jest duży, niewygodny. No, jeśli mi się to uda zrobić, będzie super. Jeśli nie, no to trudno to poradzić. Mocno Mateusz. Dawaj wysoko, tempo, oddech. Dawaj. Dalej. Mocno, wysoko. Tak, dawaj, oddech. Ten. Dawaj, dalej. Dawaj, oddychasz. Dawaj, jedziemy. Tak. Mocno. Dawaj, jedziemy. Dawaj. Nie mam siły. Nie mam jak. Kurde, podniosłeś to. Co z tego? Nie mam tlenu. Źle jest.
No, chyba diabeł, no czerwony jak diabeł, rogaty, no widzisz? Co? Zawody zweryfikuję. Widzisz, ja idę, no nogi mi rozkracza, masz. Nie mam siły. Brakuje mi powietrza cały czas, duszę się. Tak jakbym miał ścierkę na ustach i przez coś oddychał. Źle się czuję. To condition. Bardziej jakieś takie kurwa sprawności, kondycji, coś takiego trochę robicie. Przejmujesz się? Jak muszę się nie przejmować, jak ja to robiłem? Po prostu ja mam odcinka, tlenu nie mam i to jest problem. W środę się zaczynają eliminacje, tak? I pierwszy dzień co jest? Jest ten, tak? Barkowa? To jest to pierwszy. Co? Załadunek i Barkowa, tak? Trzeba zobaczyć na pewno. Zawsze to najlepsze załadunku. Mocno Mateusz, wiary trochę. Robiłeś już to. Mocno Mateusz, mocne łapy są. Mocno jedziemy. Tak. Oddech, 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 oddech. Cały czas pompujesz powietrze, jedziemy. Tak jest. Jedziemy, oddech, oddech, pompuj to. Dawaj, dobre jest. Tak. Dawaj, jedziemy. Dawaj. Mocno Mateusz, rzuć to. Tak jest. Jest dużo lepsza seria. Mocne łapy są! Dawaj! Mocno dynamicznie, podrzucasz! Idziemy! Dawaj! Kurde, nie ma problemu, dawaj! Jest! Dużo lepiej to wygląda. Dobrze, udało się. Byłem trochę załamany, ale To jest problem w tobie, że nie wierzysz w siebie. nie chodzi o to. Chodzi o to, że mało treningu jest. To są moje trzecie zawody naprawdę w ciągu 40 dni, więc intensywny dla mnie czas. Pamiętajcie, celem wejścia do finału. Nic więcej od siebie nie wymagam. No, ludzie nawet będą szczęśliwi, że się tam pojawisz. Nawet się pojawisz. Mam nie ma... nadzieję. Mam nadzieję. Po prostu kurwa, chcą ciebie obejrzeć, tyle. To jest twój ostatni trening przed zawodami? Nie powinienem go dzisiaj robić. Robię ten trening tylko z tego względu, że ostatni, czyli mój pierwszy trening do WSM treningu, kompletnie mi nie poszedł. Było gorzej niż przy pierwszej serii. Dzisiaj tego zrobiłem ten trening. Niedobrze go zrobiłem tak późno, ale dla własnego spokoju, może dla własnej psychiki. I ta druga seria to w ogóle też jest dużo. To jest bardzo ryzykowne, ale daje mi to troszkę więcej pewności. Dalej to jest źle. To nie jest tak, jak powinno być, jak kiedyś ja to robiłem. Bo ja z tymi workami powinienem fruwać, ale daje mi to więcej pewności siebie jak za zawody, a głowa ma jednak duże znaczenie. Jeśli jedziesz pozytywnie na coś nastawiony, to jest troszkę lepiej. A jednak każdy ten trening, jeśli ostatni jedzie dobrze, to będziesz tą motywację. Jeśli bym go spalił, jechałbym taki przestraszony. Nie do końca pewny, czego mogę od siebie oczekiwać. Samo wejście do finału jest takie u mnie, jest możliwe, ale w finale ja znam swoje możliwości, znam konkurencje jakie będą, znam możliwości innych zawodników, których bardzo, bardzo szanuję, bo są kozakami w tym co robią. I ja wiem, że ja sobie z nimi tam nie poradzę. Dlatego ja znam swoje miejsce dzisiaj, gdy odbudowuję całą siłę, cały mój fundament siłowy, ponieważ ja rok czasu pauzowałem. Na niektóre rzeczy już odbudowałem, wiele zrobiłem, ale wciąż potrzeba czasu. Gdybym ja na przykład był w tej formie co kiedyś, że 2019-2020 i wtedy dostaję konkurencję, ja robię 2 do 3 treningów, jestem przygotowany w 100%. To jednak czasu trzeba 8 tygodni minimum na każde przygotowanie, na każdy jakby plan treningowy do każdych zawodów. A że zawody idą za zawodami, konkurencje się zmieniają, jest mi bardzo, bardzo trudno to wszystko połączyć do kupy. Także zrobiłem Mistrzostwa Europy, zrobiłem zawody w Rosji i tutaj miałem już 2 tygodnie, 3. No to po prostu zrób dobre show dla widzów. Dobrym show będzie moim zdaniem dla mnie i dla widzów, jeśli ja wejdę do finału. Szczyt formy ja planuję zrobić na późną jesień, na Road Invitational. Będę na pewno trenować tak, żeby ten szczyt siły gdzieś osiągnąć w tamtym czasie. Ponieważ obecnie jestem rok
i niecały miesiąc po operacji Achillesa, więc nie mogę od siebie za dużo wymagać. I tak dużo już zrobiłem, jak moim zdaniem, ponieważ znam ludzi, którzy normalnych zjadaczy chleba, którzy nie trenują, to po roku czasu dalej odzyskują sprawność w chodzeniu, w bieganiu, może w jeżdżeniu, takim, znaczy w bieganiu, w bardzo obciążaniu stawu skokowego, a ja już robię zawody i dźwigam ciężary, więc to naprawdę mi w zupełności wystarczy i nie mogę wymagać od siebie za dużo, bo znów przesadzimy i znów to się może skończyć źle operacją bądź jakąś kontuzją, która w ogóle tu nie jest teraz potrzebna. Cierpliwości, dziękuję tym, co rozumieją. I Dziękuję tym, co zrozumiałem, że zrozumiałeś. że zrozumiałem, to zrozumiałeś. No i tym akcentem chcę zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli chcecie mi pomóc, zapraszam do sklepu kieliszkowski.com. Tam znajdziecie fajne rzeczy, koszulki, plecaki. Jeszcze nam zostały grip shirty. Wkrótce postaram się zorganizować dla Was spodenki właśnie tego typu neoprenowe z gumkami. Bardzo fajne spodenki pomocne. Jeśli chodzi do belki, do kul, bo belka nie wsuwa się z powrotem, więc mega sprawa. No i chcemy w końcu wejść troszkę w ubrań, ale to już muszę mieć więcej czasu po zawodach właśnie w WSM. Jeśli wrócę cały i zdrowy, skupię się na tym wszystkim i będę miał taką chwilę, także podziałam w temacie. Tymczasem żegnam Was, subskrybujcie mój kanał. Do następnego, trzymajcie się, cześć. No i trzymajcie kciuki oczywiście za zawody, żebym wszedł do finału. Pozdrawiam.